Cześć! Ułożenie kostki Rubika w tradycyjny sposób dla wielu może stanowić niezłe wyzwanie. Dla innych sprawdziane będzie ułożenie jej bez patrzenia. Są jednak osoby, dla których i to za mało. Razem ze mną dzisiaj Adrian Dębski, zdobywca 4 złotych medali właśnie w konkurencjach bez patrzenia podczas Mistrzostw Polski 2021. Adrian to również rekordzista Polski w 4x4 i 5x5 bez patrzenia w singlu i 3x3 i 4x4 bez patrzenia w średniej. Adrian jest również laureatem nagrody Złotego Żynela w kategorii Fart Roku, ale o tym za chwilę. Dzień dobry, Adrianie. Cześć, witam. Twoje WCA ID wskazuje, że swoją oficjalną przygodę ze speedcubingiem zacząłeś 5 lat temu, czyli w 2017 roku. Od razu zadomowiłeś się w konkurencjach bez patrzenia. Zaczęło się od zawodów w Olsztynie. 14 stycznia osiągnąłeś czas 4 minuty i 33 sekundy w konkurencji 3x3 bez patrzenia. Praktycznie 2 miesiące później na zawodach w Lublinie w tej konkurencji skróciłeś czas o połowę. W listopadzie było to już sub 40. Zakładam, że tak jak większość osób zaczynających przygodę z blindem, na początku swojej kariery wybrałeś Old Pochmana, ale podkreślasz również, że jesteś indywidualistą, więc jakie są twoje składowe sukcesu w tak szybkim progresowaniu? Kurczę, na pewno składową było to, że miałem przede wszystkim dużo czasu i chęci. Jestem osobą bardzo lubiącą konkurować z innymi, więc w momencie, kiedy znalazłem osobę, którą mogę gonić, to bardzo szybko się uczepiłem tego. W ogóle cała przygoda z blindem zaczęła się od tego, że w Olsztynie porozmawiałem chwilę z Grzegorzem Pacewiczem i on podsunął mi tę myśl. Tak jak mówisz, zaczęło się od Old Pochmana, aczkolwiek moja ścieżka nauki nie była taka liniowa, jak powiedzmy powinna być. Z czasem dokładałem różnego rodzaju triki, jakieś permutacje znane z Friedricha, jakieś dodatkowe algorytmy tylko po to, żeby ten czas skrócić, ale nigdy nie było to jakieś takie bardzo usystematyzowane, przez co faktycznie ten progres w początkowych fazach był naprawdę prędki. No, później trzeba było jednak mimo wszystko pozbyć się paru złych nawyków, żeby móc przebić mur i progresować dalej. No właśnie, to o tych początkach porozmawiajmy. Osoby, które pierwszy raz widzą osobę układającą kostkę Rubika bez patrzenia, przecierają oczy ze zdumienia. Wydawać by się mogło, że bariera wejścia w tej konkurencji jest wyniesiona na maksymalny poziom. Wiemy, że są konkurencje o jeszcze większym progu wejściowym, ale do nich też dojdziemy. Ale na co powinna zwrócić uwagę osoba rozpoczynająca przygodę z układaniem kostki Rubika 3x3 bez patrzenia? I jakich metod albo rozwiązań unikać, żeby nie popełniać tych błędów w przyszłości? Przede wszystkim taka osoba powinna się uzbroić w naprawdę wielką cierpliwość, ponieważ układanie kostki samej w sobie być może z początku bywa frustrujące, gdy na przykład uczymy się LBL-a i na ostatnim algorytmie pomylimy się o jeden ruch i kostka jest pomieszana. Bywa to na pewno denerwujące. W układaniu bez patrzenia jest jeszcze gorzej, ponieważ możemy mieć 10, 12, 20 nieudanych prób. I mamy wrażenie, jakby to, co robimy, było kompletnie bez sensu, ponieważ kostka wciąż nie jest ułożona. Dlatego trzeba przejść przez te pierwsze etapy i po prostu się nie zniechęcać. Co ja mogę polecić takim osobom? Przede wszystkim warto jest nagrywać swoje ułożenia, ponieważ pozwala to szczególnie w tych początkowych fazach, ale i też w późniejszych, analizować swoje błędy. DNF-y dzielą się generalnie na dwie kategorie. Te DNF-y, które dają nam jakąś wiedzę, wiemy, z czego one wynikają, pozwalają nam eliminować błędy i poprawiać się. Najgorsze są właśnie te DNF-y, które pojawiają się znikąd i nie możemy do końca określić, co poszło nie tak. To mnie frustrowało, szczególnie na początku. Więc myślę, że to by była taka największa rada, jaką mogę dać na początek. Jesteś twórcą grupy BLD Support Polska, która w 2018 roku ewoluowała w BLD Polska. Jaka idea stała za stworzeniem tej pierwszej grupy, czyli wsparcia dla osób układających bez patrzenia? Czy może tego czegoś brakowało Ci podczas Twoich początków z blindem? To znaczy, od razu tylko skoryguję, te grupy były zupełnie niezależne. Autorem BLD Polska jest, jeżeli się nie mylę, Arek Żynel, ale tu też niech ktoś poprawi. Ja osobiście stworzyłem grupę niedługo po wygraniu PN-ów, kiedy wygrałem 5 blindem na moich pierwszych PN-ach, 4 zawodach, ponieważ chciałem się de facto podzielić tą moją wiedzą, która pomogła mi w tak krótkim czasie pokonywać kolejne bariery czasowe. Tak, i myślę, że głównie taki cel przyświecał. Chciałem przede wszystkim żeby ta moja wiedza, którą nabyłem, poszła dalej, żeby ktoś z tego zaczerpnął. I z tego okresu przykładowo Michał Bogdan zaczerpnął ode mnie system tworzenia letterpersów, czyli zapamiętywania kostek w multiblindzie,
O Mikołaj Salamon, który właśnie na PN-ach, jeżeli dobrze pamiętam, zajął 3. miejsce w 4 blindem, coś takiego, wydaje mi się, a też bardzo wiele wyniósł z tej grupki, więc generalnie idea, jaka temu przyświęcała, to było przede wszystkim pomaganie innym, którzy być może chcą przyprogresić, a nie mają po prostu pomysłu, jak to zrobić. Do tych nowych nazwisk w świecie blinda jeszcze nawiążemy. Wróćmy jeszcze do tego, co już powiedziałeś, czyli ten trening, cierpliwość i trening. Na ten aspekt progresu tak naprawdę wskazują wszyscy mistrzowie, ale jak trenować konkurencję bez patrzenia efektywnie? Jak wyglądają Twoje przygotowania, ile godzin dziennie poświęcasz i jak rozkładasz czas na te wszystkie 4 konkurencje blinderskie, a może w jakiś stosujesz popularny już cykl Barana? Cóż, i ponownie trzeba rozdzielić efektywny trening, a mój trening, ponieważ mój trening nigdy nie był efektywny. Ja szczególnie w tych pierwszych fazach, jako że byłem wtedy w gimnazjum, liceum, miałem dość dużo wolnego czasu, stawiałem przede wszystkim na ilość. To znaczy robiłem bardzo duże ilości ułożeń dziennie, czyli powiedzmy, nie wiem, 200 trójki blindem albo 54 blindem. Zdarzało się nawet 2 próby multi dziennie. I w ten sposób progresiłem. A na pewno ważne jest też uczenie się dobrych algorytmów. Zawodnicy tacy jak ja, Krzysztof czy Kamil mają ten problem, że kiedy my się uczyliśmy algorytmów, one jeszcze nie były tak dobre jak teraz, więc żeby układać na takim poziomie, jak teraz układają zawodnicy, którzy dopiero zaczynają, my musimy jakby wymieniać stare nawyki, stare jakieś nasze, no właśnie algorytmy, których się nauczyliśmy i przez to de facto wkładamy w to więcej pracy i czasu niż takie osoby zaczynające później, więc ciężej jest nam utrzymać się niż takiemu początkującemu teraz dojść do tego poziomu, do którego my dochodziliśmy latami. No to mówisz o tych nowych nazwiskach, no to chociażby przykładem może być Radek Baran czy Wojtek Rogoziński. Oni doszli do takiego poziomu, na który ja z Krzysztofem pracowaliśmy powiedzmy te 5 lat w, nie wiem, rok, czy tam niecałe 2 lata. Oni są już naprawdę na bardzo podobnym poziomie. Nie da się dłużej mówić o tym, że oni są jakąś tam, nie wiem, 2. czy 3. ligą, a ja i Krzysztof to 1., ponieważ obaj czujemy ich oddech na plecach, szczególnie podczas oficjalnych zawodów. W układaniu bez patrzenia jeszcze jednym z pomiarów progresu jest osiąganie wysokiej skuteczności, czyli liczby udanych prób. Jak ona aktualnie prezentuje się podczas Twoich ułożeń? W 2018 roku była ona na bardzo wysokim poziomie, 80-90% w domowych próbach. Twój ostatni film na YouTubie to średnia z 12 ułożeń w czasie 18:47, która również stanowi nieoficjalny rekord kraju. Udowadnia to, że skuteczność, ta bardzo wysoka, nie jest ustanawiana tylko podczas save solve'ów. Ze skutecznością to jest tak, że bardzo wiele zależy tu od metody, jaką układa zawodnik, i od samego stylu układania, powiedziałbym. A chodzi tu o to, jeżeli zawodnik stawia bardziej na TPS, czyli to jest na zasadzie zapamiętać kostkę i ułożyć ją tak szybko, jak tylko jest to możliwe, no, na czym de facto polega speedcubing, to dużo łatwiej jest o pomyłkę. Ja w moich ułożeniach staram się przeważnie układać spokojnie, względnie spokojnie, choć przy zapamiętywaniu może to wyglądać troszeczkę inaczej, jak macham tą kostką na boki. Staram się układać spokojnie, dokładnie i stosować raczej skróty typu jakieś skracanie ruchów, jakaś optymalizacja, tylko po to, by kosztem TPS-a, tego zmniejszonego TPS-a, zwiększyć szanse na ułożenie. Ja mam ten problem, że szczególnie właśnie w tych wcześniejszych latach dalej się stresuję na zawodach, ale gorzej sobie radziłem ze stresem na zawodach. Teraz moją strategią, która póki co działa, jest właśnie to, by nie starać się ułożyć szybko, tylko po prostu ułożyć. I paradoksalnie, kiedy nie staram się układać szybko, udaje się to. A co chodzi o domową skuteczność, to myślę, że też ma wpływ to, jakie warunki panują w domu. To znaczy, jest to nasze biurko, powiedzmy, fotel i otoczenie, z którym jesteśmy na co dzień. Nie jest to jakaś nowa sytuacja, zaczynamy kiedy chce, nikt nas nie otacza, nie ma żadnych szeptów, czynników rozpraszających. No, generalnie nie skupiamy się tak na każdym ułożeniu, ponieważ wiemy, że na przykład robimy średnią ze 100 i jedno ułożenie nie jest tak ważne, jak jest ważne na oficjalnych zawodach, gdy formatem jest best of 3. To nawiążmy do tego. W finale 3x3 bez patrzenia podczas tegorocznych zawodów Mistrzostw Polski byliśmy świadkami, jak to sam ładnie określiłeś, El Clasico, ty versus Krzysiek Weber. Na nieszczęście dla Krzyśka przydarzyło mu się chyba to, co najgorsze. Tripelek w finale, czyli wszystkie 3 ułożenia zakończone DNF-em. Czy była to wtedy wina stresu, a może scrambli? No, widzieliśmy, że ty sobie poradziłeś doskonale, zatem czy ty w ogóle jakkolwiek na takich imprezach odczuwasz stres i presję podczas tych ważnych ułożeń?
Tak, ja odczuwam bardzo dużo stresu i presji, głównie takie, którą sam sobie narzucam. A podczas tych zawodów starałem się w miarę nie denerwować, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. A jeżeli patrzyłeś uważnie, to mogłeś zauważyć, że przed finałem trójki poszedłem dobrowolnie sędziować finał Klocka, tylko i wyłącznie dlatego, że rozpierały mnie po prostu nerwy i wiedziałem, że nie ma sensu robić jakichś ułożeń, czy próbować chodzić w kółko i się uspokajać. Wolałem zamiast tego troszeczkę się solidaryzować z kolegami, którzy mają finał przede mną i powiedziałbym, że w jakimś stopniu mi to na pewno pomogło. Moją strategią na finał było przede wszystkim ułożyć pierwsze ułożenie, ponieważ wiedziałem, że wtedy da mi to tę pewność, żeby ułożyć dwa następne. No i faktycznie pierwsze ułożenie, choć nie porywające, bo tam chyba 22 bądź 24, co by nie dało podium, pozwoliło mi to nabrać tej pewności, żeby następne ułożenia ułożyć. A co chodzi o Krzysztofa, to raczej nie było to wina Scrambli. Myślę, że problemem było to, no właśnie, wracając do tego El Clasico. U nas ta presja na nim czy na mnie działa zazwyczaj tak wymiennie. Jeżeli ja robię jakieś rekordy i jestem na tej przysłowiowej fali, no to wtedy oczy są bardziej na mnie i ja odczuwam ten stres. A w tym roku można śmiało powiedzieć, że to Krzysztof tutaj nam błyszczy, tu jakieś rekordy Europy w multiblindzie, czy w trójce blindem teraz. I mimo wszystko wtedy oczy są zwrócone na niego, przez co ja czuję się troszeczkę lżej i ja mogę tak bardziej, że tak powiem, z ukrycia zaatakować. Mówiąc o układaniu kostki bez patrzenia, trzeba zahaczyć o element, jakim jest koncentracja. Czy tak jak już wspomniany Krzysiek Bober, ty używasz techniki pomarańczy, czy możesz wypracować jakąś inną, równie skuteczną metodę odcięcia się od otoczenia? Cóż, co chodzi o moją metodę podczas tegorocznego finału Blinda, to była ona dość niekonwencjonalna. Jak można było zobaczyć, byłem w dość dobrym humorze podczas tej próby. Bujałem się na boki, tak jakby leciała mi w głowie jakaś piosenka, co było prawdą. Nie, ja raczej nigdy nie kładę nacisku na to, żeby się jakoś specjalnie skupiać przed próbą, w przeciwieństwie do Krzysztofa. Raczej strategia, którą przyjąłem w ostatnim czasie, to przyjście i ułożenie moich ułożeń tak szybko, jak jest to możliwe, przez co najczęściej, kiedy ja kończę trzecie ułożenie, Krzysztof ma dopiero drugą kostkę pomieszaną i gotową na odkrycie pokrywki. Czy ta metoda była jakoś tak wypracowana w czasie, czy na początku swojej przygody z blindem stosowałeś coś innego, czy od początku po prostu tak traktujesz tą walkę z stresem i koncentracją? Ja absolutnie nigdy nie miałem jakiejś metody, przez co z czasem zaczęło mnie to gubić, kiedy wszedłem już na ten wyższy poziom. A tutaj akurat tak pół żartem powiedziałem o tej metodzie, ponieważ wzięło się to z tego, że Mateusz Szwugier, z którym byłem w jednym noclegu, zaczął nucić pewną znaną melodię, która po prostu wbiła mi się w głowę, i jakoś mnie to rozluźniło, ponieważ w momencie, kiedy czuję ten stres, czuję jakąś taką powagę sytuacji czy coś takiego, moim zdaniem dobrym sposobem jest to, żeby troszeczkę rozluźnić tę sytuację, a nie ma lepszego sposobu niż pomyślenie o czymś niepoważnym, głupkowatym wręcz. I jak widać, czasami działa. To przejdźmy do kolejnej gałęzi twoich sukcesów w speedcubingu. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce chwyciłeś za konkurencję typu Big Blind, czyli kostki 4x4 i 5x5 bez patrzenia. Wybrałeś się również na początku swojej kariery. Twoje pierwsze próby na GLS-ach miały różne rezultaty. 4x4 ułożona w niecałe 11 minut, 5x5 niestety DNF. Ale nie poddałeś się, pracowałeś dalej i podczas Euro 2018 w Madrycie ustanowiłeś nowy rekord kraju właśnie w 5x5. Czy wybór tych konkurencji podyktowany był pewnego rodzaju niszą, bo w końcu na palcach jednej ręki możemy policzyć liczących się zawodników w Big Blindach w Polsce? To znaczy historia z Big Blindami faktycznie była w pewnym sensie podyktowana tą niszą, aczkolwiek nie wynikało to ze mnie. To znaczy, my wtedy po prostu właśnie z Krzysztofem Boberem, tam z Kamilem Michalakiem, z paroma innymi osobami stwierdziliśmy, że jest ta nisza, nikt faktycznie tych Big Blindów nie układa, a jako że zbliżał się letni GLS, na którym nie było ani trójki bez patrzenia, ani multiblinda, zaczęliśmy trenować to, mniej lub bardziej. No i tak jak mówisz, moje rezultaty były różne, jako że wtedy dużo eksperymentowałem z metodami zapamiętywania. Zająłem chyba tam 4. miejsce w ogóle. Grzegorz Pacewicz mnie wtedy zrzucił z podium rzutem na taśmę, tak na marginesie. Ale cóż, zostałem przy tych konkurencjach, ponieważ motywował mnie w tamtym momencie taki mój wyścig z Kamilem Przybylskim. My byliśmy na dość podobnym poziomie, co chodzi o 4x4 bez patrzenia i wtedy wiele osób może pamiętać, jak na
grupie pochwal się wynikami, prześcigaliśmy się w tych wynikach. Nie wiem, Kamil wrzuca jakieś 4,20, ja wrzucam za parę dni 4,10, on wrzuca 3,40, ja 3,30 i tak dalej, i tak dalej. No koniec tej historii był taki, jak tutaj parafrazując Kamila, po prostu zacząłem być na takim poziomie, że on musiałby faktycznie nauczyć się jakichś algorytmów, włożyć w to ogrom pracy, żeby jakby dalej progresować, a mu aż tak na tym nie zależało. No ja wiedziałem, że w tych konkurencjach mam szansę zająć wysokie miejsca na zbliżających się mistrzostwach Europy, które też tutaj były moimi 6. czy 7. zawodami bodajże i bardzo tutaj osoby typu Grzegorz Pacewicz obawiały się, czy moje doświadczenie nie zgubi mnie. No jak się okazało, nie zgubiło. Trenowałem, zmieniałem rzeczy i opłaciło się. No to zatrzymajmy się na tych Big Blindach. Jak bardzo w tych konkurencjach jest podniesiona poprzeczka w stosunku do trójki blindem? Pomówmy zarówno o memoryzacji, jak i o samej egzekucji. No dobrze, więc Big Blindy odstraszają ludzi przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki próg wejścia. O ile multi-blind jest najtrudniejszą konkurencją bez patrzenia, o tyle próg wejścia tej konkurencji nie jest aż tak wysoki. Jako że piątka blindem to jest po prostu piątka blindem. Masz kostkę 5/5, musisz ją zapamiętać i ułożyć. W przypadku multi-blinda możesz wziąć 2 kostki, możesz wziąć 60 kostek, więc ten poziom trudności nie jest jednolity. No i tak, co chodzi o zapamiętywanie jako samą liczbę informacji, kostka 4×4 to jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 2,5 kostki, klasycznej 3×3. Kostka 5×5 to jest już około 4 czy nawet ponad 4 takie kostki. Co chodzi o ilość informacji. Co chodzi o sam proces zapamiętywania, zapamiętywanie jest trudniejsze, ponieważ na kostce 3×3 mamy 2 typy elementów, krawędzie i narożniki. Na kostce 4×4 mamy wingsy tak zwane, to są te krawędzie, które mogą być prawe bądź lewe. No, generalnie ta krawędź nie może być obrócona, no i inne takie zasady, nie wchodźmy już w detale. Ciężko się to trakuje, czyli śledzi i zapamiętuje. Mamy też centry. Centry mają z kolei tę trudność, że center nie ma ustalonej pozycji. To znaczy, jeżeli center jest zielony, to on musi wylądować na zielonej ścianie, ale nie jest powiedziane na którym miejscu. To też kiedy robimy na przykład powtórki, ciężej jest nam wrócić po tej samej ścieżce, którą przeszliśmy za pierwszym razem, gdy zapamiętywaliśmy. Także już na etapie zapamiętywania pojawiają się trudności, pojawiają się rzeczy, których nie ma w przypadku kostki 3×3. No i w przypadku egzekucji, jeżeli układamy intuicyjnie, komutatorami jest prosto, ponieważ wystarczy wiedzieć, którymi warstwami ruszać. Jeżeli nie, to musimy się nauczyć kolejnych metod, ruszać odpowiednimi warstwami, co też nie jest łatwe. Pozdrawiam, Krzysztof. I co więcej, no i na pewno jeszcze większa jest szansa na DNF-a ze względu na to, że jest więcej elementów, bo na przykład jeżeli w multi weźmiemy te 4 kostki, ułożymy 3×4, no to wciąż mamy 2 punkty. Jeżeli w piątce zamienią nam się 2 centry, mamy DNF-a. Więc tak, myślę, że dlatego ten próg wejścia jest tutaj dość wysoki i może odstraszać szczególnie i początkujących, i zresztą bardziej zaawansowanych układaczy. Jeżeli nie ma w nas odpowiedniego uporu, żeby to ułożyć, to po prostu najpewniej się poddamy. Zahaczmy o memoryzację. Podczas Szansa Cube in Warsaw rozmawiałem z Danielem Walinem. On pewnie jak wielu topowych zawodników używa metody One Pass do zapamiętywania kostki, czyli zapamiętuje ją w jednym przelocie bez powtarzania informacji. Jak ustrzec się pomyłki w takiej metodzie, która bezsprzecznie skraca czas całego ułożenia? My memorization was solid. I tried to one pass it, as we call it, which means that I memorized the whole cube, never review the information, and then you start solving. But then when I get nervous, as I did today, I was forced to review like corners, because otherwise I felt doing memo that this might slip from my brain. So I did like 1.5 pass maybe. And also execution was flawless for me personally, so I'm very happy with that time. No cóż, co chodzi o osiągnięcia Polaków w metodzie One Pass, to mogę tu przytoczyć mój streak 9 DNF-ów z 2019 roku w 4 blindem, kiedy to usiłowałem pobić ER-a. Tak, ale co chodzi o tę metodę, od kwestii technicznej, na pewno trzeba sprawiać, by te obrazy były wyraźniejsze niż zwykle, ponieważ zwykle, na przykład jak ja zapamiętuję 4, pierwsze moje spojrzenie na wingsy jest takie troszeczkę byle jak. Ja po prostu odczytuję te obrazy, gdzieś mi to tam przelatuje przez głowę, ale wiem, że nie muszę się na nich szczególnie skupiać, ponieważ mam w głowie, że jest jeszcze to drugie spojrzenie na kostkę, które pozwoli mi te obrazy utrwalić
Jeżeli gdzieś się pomylę, to naprawić dany cykl i tak dalej, i tak dalej. W metodzie OnePass nie ma miejsca na błędy. Tutaj musimy po prostu przejrzeć tę kostkę i mieć pewność, że zapamiętamy ten ciąg obrazów na tyle mocno, żeby być w stanie je pamiętać przez następną, powiedzmy, minutę i ułożyć. No, w metodzie OnePass myślę, że przede wszystkim ważne jest, żeby mieć wiele pałaców pamięci, ponieważ z pałacem pamięci jest tak, że jeżeli zapamiętujemy, że tak powiem, na czysto, na świeżo, to faktycznie te rzeczy zostają w głowie, ale jeżeli w tym samym pokoju, pałacu pamięci zapamiętujemy po 2, po 3 razy, w krótkim odstępie czasu, powiedzmy w tym samym dniu, jeżeli chciałbym zrobić 3 próby OnePassem na tym samym pokoju, to jest po prostu ciężkie. Ciężkie najczęściej kończy się DNF-em albo problemami z przypomnieniem sobie, więc ja podziwiam osoby, które tego używają. Sam raczej bym się nie pokusił ze względu na nerwy, które mi towarzyszą podczas oficjala. Społeczność blinderów w Polsce wyrosła na najprężniej progresującą grupę, czyniąc tym samym rywalizację w tych konkurencjach bez patrzenia jeszcze bardziej ciekawą. Wskazaliśmy już, że na horyzoncie pojawiło się wiele nazwisk konkurencji 3x3, ale jak to jest w tych konkurencjach Big Blind? Czy ty czujesz pewnego rodzaju oddech konkurencji na plecach, czy nadal twoje wyniki są niezagrożone? Cóż, biorąc pod uwagę, że wyniki z Mistrzostw Polski w konkurencji 5x5 bez patrzenia nie spadają, a rosną z roku na rok, a zwycięzca się nie zmienia, mogę powiedzieć, że raczej nie bardzo czuję oddech konkurencji. No, z Big Blindami to jest tak, jestem ja, jestem Kamil, wcześniej był jeszcze Grzegorz Jałocha i tak naprawdę my stanowiliśmy tę topkę w Polsce. Mieliśmy te takie wyniki, które pozwalały nam odcinać się kompletnie od reszty zawodników. Teraz na horyzoncie pojawia się w przypadku 4 blindem Karol Piskorek i Mikołaj Salamon. Oni, jeżeli myślę tutaj, chcieliby regularnie trenować, to mają szansę dogonić mnie, jeżeli dalej bym nie robił nic, mówiąc wprost. Ale co do zasady, to nie. Aktualnie poza właśnie Kamilem czy Grzegorzem, którzy też no, jednak troszkę są dalej ode mnie, nie czuję oddechu rywali, przynajmniej w Polsce. W Europie jest 2 kolegów z Rosji, Roman Strakow i Grigori Aleksiew i myślę, że to z nimi, no i Daniel Walin już teraz. Myślę, że to z nimi głównie będę rywalizował na Mistrzostwach Europy, jeżeli uda mi się wybrać i spotkam ich tam. Ale tak to w Polsce nie, raczej jeszcze nie teraz, ale już powoli myślę, że moje dni dobiegają końca. Do kompletu posiadanych rekordów krajowych w Big Blindach brakuje ci średniej w konkurencji 5x5. Aktualnie pierwsze miejsce piastuje Kamil Przybylski z wynikiem 6 minut 10 sekund i 54 setnych. Twój wynik z Kijowa jest o 25 sekund gorszy, ale tam do średniej wliczał ci się czas 9 minut. Czy myślisz, że przy najbliższej okazji uda ci się pobić ten czas, wykonując de facto bezbłędnie 3 razy po 300 ruchów, bo tyle mniej więcej wykonujecie podczas układania kostki 5x5 bez patrzenia? Cóż, nad tym rekordem wisi jakaś klątwa. My już z Kamilem zaczęliśmy robić z tego rekordu mema. Zresztą on był memem od samego początku. No, historia jest taka, jak mówisz. Z początku NR-em był mój wynik z Kijowa, gdzie czasy były niesłychanie równe. 6 minut, 4,5 oraz 9 minut, gdzie przy tych 9 minutach sędziował mi Krzysztof Bober i na nagraniu, którego w sumie nie opublikowałem, widać jak już sięgał po stoper, gdyż nie wiedział, czy sobie przypomnę w te 10 minut to, co zapomniałem. No, niedaleko później Kamil pobił ten rekord i gdy Kamil napisał mi, że pobił NR-a, byłem święcie przekonany, że w końcu padł NR w multiblindzie. Okazało się, że nie. Kamil zrobił średnią w 5 blindem, czego nie zrobił wcześniej chyba nawet w domu. A odpowiadając na pytanie, czy ja to pobiję, czy Kamil to pobije, ciężko powiedzieć. Chcieliśmy to pobyć na przykład na Mistrzostwach Polski teraz, gdyż to szczególnie nam zależało, żeby się spieszyć z tymi ułożeniami. Nie udało się, ani mi, ani jemu. Więc, nie wiem, klątwa. Ale na pewno będę się starał, bo zawsze to jest jeden NR więcej niż mniej. Światowy blind zdominowany został przez jedno nazwisko, Chappell. W 4x4 bez patrzenia od 2019 roku śrubuje tylko swoje wyniki. Jego ostatni singiel wynosi 57,87. Przekroczył tym samym pierwszy raz oficjalny czas poniżej 1 minuty. W 5x5 Stanley triumfuje od 2018 roku, z jednym wyjątkiem średniej, którą na chwilę odebrał mu Lin w 2019 roku. Pytanie brzmi, co wie Chappell, czego nie wie reszta i jak to możliwe, że aż tak mocno zaklasował rywali? Chappell pozostaje dla mnie zagadką do dziś. Zanim Chappell zaczął robić to, co robi najlepiej,
Kai Junlin był takim dominatorem, do którego nikt nie miał podjazdu poza może Romanem Strakowem przez pewien czas. I ja już wtedy zacząłem snuć teorię, że może jego narodowość ma jakiś wpływ. Myślałem, że może w Chinach mają ten skomplikowany alfabet, może to jakoś wpływa na oznaczenia w blindzie i na przykład ma tych informacji mniej do zapamiętania. Ja już myślałem nad takimi rzeczami, a później przyszedł Stanley Chappell i zrobił to, co zrobił. Pobił rekordy w 4 blindem, w 5 blindem, zszedł, stał się niedościgniony kompletnie. Nie wiem, szczerze, Stanley przede wszystkim ma TPS-a. To znaczy inaczej, na TPS to może za prosto powiedziane. Stanley przede wszystkim zapamiętuje szybko, zapamiętuje trwale, przez co nie musi sobie robić pauz w trakcie ułożenia na przypominanie, on może po prostu układać tak szybko, jak jest w stanie. No i dochodzi też ta rzecz, że on po prostu jest w stanie szybko układać. Osoby, które układają, które są dobre w konkurencjach pozablindowych, mają właśnie te tendencje, że później przekładają swoje skille czysto takie takie skille jak TPS czy Turning Style przekładają na konkurencje blindowe i u Stanleya to bardzo dobrze widać. On jest szybki w takich konkurencjach jak 3x3, nie wiem, Clock czy 7x7. Powiedzmy jest to poziom taki już dość wybitny. I widać po jego Turning Style w 4 czy w 5, że on po prostu technicznie rzecz biorąc umie układać i korzysta z tego najlepiej jak może. To jego ułożenie poniżej 1 minuty nie jest inaczej. Jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można zapamiętać tak szybko kostkę, ponieważ zapamiętanie one passem tam poniżej 30 sekund jest do wykonania, powyżej 20 przy odpowiednim scramble czy tam predyspozycji dnia jest to też jak najbardziej do wykonania, ale tutaj na pierwszym planie myślę jest egzekucja przede wszystkim. On tam się praktycznie chyba nie zatrzymał, on cały czas na pełnym TPS-ie układa, on jest bezbłędny i przede wszystkim wie jak trenować, a to myślę jest cechą tych typowych zawodników, takich jak on czy nie wiem, Tymon, że oni potrafią trenować przede wszystkim. Jeszcze niedawno mogliśmy mówić o tym, że sprzęt nie pozwala na niektóre rozwiązania. No teraz ten sprzęt ewoluował. Mamy kostki na magnesach, też kostki 4x4 i 5x5 również ewoluowały. Na jakich kostkach ty układasz te big blindy i czy wiesz może na jakich układa Chappell? Powiem tak, zacznijmy od 5, bo tu sprawa jest prostsza. Na początku układałem na Wei Chuango GTS, to jest poprzednia topowa kostka od moju. Wygrałem ją swoją drogą na Stashit Open na moich drugich zawodach, wtedy gdy zająłem 3 miejsce. Później przerzuciłem się na następcę, czyli Ao Chuanga GTS-em i tak zostało mi do teraz. Tutaj historia nie jest zbyt skomplikowana. Stanley Chappell też układa chyba na Ao Chuango GTS bądź WRM-ie. Której z tych kostek na pewno od moju. Z 4 jest ciekawsza historia, bo ja co chodzi o 4 do blinda zawsze byłem strasznie wybredny, dalej jestem. Zaczęło się od WK, jakieś nie wiem, Yuxin Little Magiki, bo swego czasu bardzo polowałem na rekord Europy w 4 blindem w singlu, a wiedziałem, że Yuxin płaci za ten rekord, więc starałem się układać na ich kostkach, mimo że no powiedzmy nie były to kostki najlepsze na tamten czas nawet. No to tu się przewinął Yuxin Blue, jakiś Yuxin Little Magic, od moju GTS 1, 2, jakieś budżetówki typu Mailong. No aktualnie zatrzymałem się na MGC, to chyba jest pierwsza kostka, która spełnia, że tak powiem, moje wymagania, to znaczy jest szybka, stabilna, nie popuje, przynajmniej w takim setupie, w jakim ja ją mam. Daniel Wallin układa na 5 od MGC akurat, na 4 AOSU GTS, jego 4 to jest AOSU GTS 2. Także to naprawdę zależy od preferencji, ale kostka do big blindów generalnie musi być szybka i stabilna. Nie zawsze te dwie rzeczy, jak wiadomo, idą w parze, ale gdzieś ten balans, zależnie od zawodnika, musi być bliżej jednej bądź drugiej cechy. To przejdźmy teraz do ostatniej konkurencji, w której zdobyłeś Mistrzostwo Polski, multi-blind, czyli ułożenie wielu kostek bez patrzenia. To konkurencja, w której w zeszłym roku byliśmy świadkami pobijania rekordów, które długo stanowiły barierę nie do przebicia. Jak myślisz, z czego wynikało to przełamanie w wykonaniu już wiele razy tutaj wspomnianego Krzyśka Bobera? To znaczy myślę, że to była przede wszystkim bariera psychologiczna, to znaczy ja powiem to na przykładzie, kiedy jeszcze ten rekord był WR-em.
wszyscy starali się pobić te magiczne 41 punktów. Jedni brali 42 kostki, jedni 44, tam w tym czasie akurat Shivam Bansal robił próby na 48 kostek i to wydawało się być takim tym legendarnym wynikiem nie do pobicia. Tymczasem, kiedy Mark Bojanowski pobił ten rekord, tylko tak ciut powiedzmy, a Shivam Bansal pokazał, że da się jeszcze wyżej. No a później wiadomo, Graham zaczął układać i to poszło. W Polsce musieliśmy troszkę dłużej poczekać na to przełamanie, ale w momencie, kiedy to przełamanie nastąpiło, to ja już czułem, mimo że Krzysiek tutaj śmiał do mnie, że z trójką blindem też miało być takie przełamanie po jego singlu Sub 20, a przez następne bodaj 2 lata nie mogliśmy zrobić singla Sub 20 w Polsce. No, na szczęście z multiblindem nie było tak i krótko po tym pobiciu ER-a, opowiedzmy warstwę lakieru praktycznie, bo to jest 1 punkt i niemal godzina czasu, Krzysiek pokazał, że da się więcej i ja myślę, że tutaj zobaczymy jeszcze nie jeden rekord w jego wykonaniu w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o próbę właśnie sobotnią, to już praktycznie od wtorku robiłem sobie taką mentalność, że naprawdę to jest już ten dzień. No i tak wyszło, że po tych praktycznie 3000 dni ten rekord w końcu padł. No i bardzo fajnie, no to jest oczywiście ogromna masa treningu, ogromna liczba poświęconych godzin. No i nie ukrywam tutaj, zacytuję może Adriana Dębskiego, że przez ostatnie dni nie widziałem światła słonecznego, bo tylko trenowałem na te zawody. Jedną z najprężniej działających osób w BLD Polska jest Arek Żynel. Stał się on sponsorem tytularnym jednej z nagród wręczanych zasłużonym osobom w speedcubingu, nagroda Złotego Żynela. Jesteś laureatem edycji zeszłorocznej. Otrzymałeś statuetkę w kategorii Fart Roku za wygranie złota właśnie w multiblindzie na Mistrzostwach Polski. O trzecie kryterium. Oznacza to, że wygrałeś z Krzyśkiem Boberem pomimo takiego samego czasu i punktów, ale przy większej skuteczności. Zdania są podzielone odnośnie takiego systemu klasyfikowania wygranego. Niektórzy przyznaliby remis. Jakie jest twoje stanowisko? Ciężko mi się określić. Rozumiem argumenty przemawiające za tym, żeby osoba z takim wynikiem jak ja była uznawana za tę wygraną, ponieważ generalnie w multiblindzie chodzi o to, żeby jak najdokładniej oszacować swoje, że tak powiem, siły. To znaczy, jeżeli jestem w stanie ułożyć 10 kostek, to muszę zadeklarować 10, a nie 12 liczyć, że się uda. Aczkolwiek rozumiem też argumenty z drugiej strony, że de facto Krzysztof tych kostek ułożył po prostu więcej. Punktów miał tyle samo, czas taki sam, ale kostek ułożył więcej, więc można na to spojrzeć z tej strony. No niestety czasu nie cofniemy, WCA postanowiło przyjąć taki, a nie inny format i trzeba się do niego stosować. No, a co chodzi o samą sytuację, szczerze, głupio wyszło. Tak chyba mogę to podsumować. Mówiliśmy o początkach zawodników chcących zajmować się układaniem bez patrzenia, a jednym ze sposobów nauki i treningu jest powielanie metod zawartych w wszelakich poradnikach. Co ty sądzisz o tych poradnikach do blinda na YouTubie? Przez lata zgromadziło się ich tam trochę, ty sam na swoim kanale masz kilka, ale z tego co wiem jest plan na stworzenie szerokiego podcastu, albo inaczej kompleksowego poradnika stworzonego przez najlepszych zawodników. Czy są to tylko plany, czy już jakieś realne podjęte działanie? No dobrze, to zacznę od końca. Co chodzi o ten podcast, który ma się ukazać, to raczej nie nazywałbym go kompleksowym poradnikiem do układania, raczej skupimy się tam na takim ogólnym podzieleniu się naszymi doświadczeniami, takim różnym spojrzeniem na dane kwestie układania. Odpowiemy na pytania, które były zadawane pod postem odnośnie tego podcastu. No i myślę, że troszeczkę po prostu zahaczymy o takie wątki, które w tych wszelkich poradnikach, tutorialach nie są poruszane, bo tutoriale generalnie skupiają się na takich aspektach technicznych. Metoda turbo, metoda Alt-Pochmann, jak zapamiętywać, żeby nie zapomnieć itp. itd. My się skupimy, myślę, bardziej na takich rzeczach troszkę spoza sfery technicznej, czyli nie wiem, jak trenować, jakieś takie nasze ogólne wskazówki, jak nie trenować, jak się nie stresować. Myślę, że to będzie bardziej w tym kierunku. A co chodzi o moją jakąś taką, nie wiem, ogólną opinię odnośnie poradników, myślę, że co chodzi o poradniki na polskim YouTubie, to stoimy dość dobrze, to znaczy tak, mamy do wyboru albo te starsze poradniki Maskowa, szeroko znane i lubiane, od których myślę wiele osób zaczynało. Mamy poradniki ode mnie czy Krzysztofa, zarówno do podstawowych rzeczy, jak i do troszeczkę bardziej zaawansowanych. W przypadku tych bardziej zaawansowanych myślę, że warto spojrzeć, ponieważ są to rzeczy, których po prostu nikt wcześniej nie robił, albo nikt nie wytłumaczył ich na takim poziomie. Jeżeli miałbym wskazać jakiś taki najbardziej polecany poradnik na początek teraz,
to myślę, że byłby to poradnik Grzegorza Pacewicza, ponieważ Grzegorz połączył jakby te dwie cechy ważne dla dobrego poradnika. To znaczy, po pierwsze, Grzegorz, że tak powiem, nagrywa na YouTubie, zajmuje się tym, więc jakość tych nagrań jest wysoka. A co więcej, Grzegorz ma szeroką wiedzę zarówno w samym speedcubingu, jak i w konkurencjach blindowych bez patrzenia, więc tutaj bez obaw mogę polecić, bo wiem po prostu, że wiedza tam zawarta jest rzetelna i no jeżeli mogę rzucać tutaj nazwami, nie będzie czegoś takiego jak w tutorialu J-Perma, gdzie na przykład jest jakiś dziwny bufor nauczany i później ludzie muszą się najpierw oduczyć układać, żeby nauczyć się układać tak, jak powinni. Więc jakby ten poradnik, myślę, mogę szczerze polecić. To przejdźmy już na sam koniec rozmowy. Podczas jednej z edycji Brizona, czyli zawodu, które już na stałe zagościły się w kalendarzu imprez w Polsce, widzieliśmy Cię w masce z flagą Walii. Nie znalazła się ona tam bez powodu, bowiem podjąłeś się studiowania właśnie w kraju stanowiącym część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Co studiujesz i jak godzisz to z możliwymi startami na imprezach w Polsce? A może już na Wyspach znalazłeś zawody godne uwagi, na które chciałbyś się wybrać? No cóż, tutaj muszę pozdrowić moją panią od angielskiego, która mi namieszała w głowie i spowodowała to, że spróbowałem. Jakoś zawsze chciałem spróbować gdzieś dalej, mimo że nigdy ani język nie był moją silną stroną, ani jakoś nie było mi blisko z tutejszą kulturą. Chciałem po prostu spróbować czegoś innego. Ja studiuję informatykę ze sztuczną inteligencją. I cóż, a jak godzę to z układaniem i z jeżdżeniem na zawody? No jak widać nie jeżdżę na zawody, jeżeli nie ma mnie w Polsce, ale jeżeli już jestem, to staram się patrzeć, jakie są aktualnie imprezy. Tu w ogóle ciekawostka, normalnie siedząc w Polsce, ja raczej nie byłem zawodnikiem, który często jeździ na zawody. Średnio było to u mnie 4 do 5 imprez rocznie, a podczas ubiegłorocznych wakacji, gdzie właśnie odbyły się 2 edycje Brizona, Szansa, PN-y i jeszcze Szczytną, udało mi się zahaczyć te 5 imprez w przeciągu wakacji. No jeszcze jeżeli w skali roku patrzymy, to jeszcze gdy wyjechałem na święta, udało mi się zahaczyć sylwestrowego Brizona. Więc da się to pogodzić. Co prawda nie ma już tyle czasu na trening co kiedyś, ale to myślę każda osoba, która studiuje, wie. Ale staram się układać przynajmniej tyle, żeby nie zapomnieć i jeszcze wpadać czasem na te imprezy, jeżeli mam taką możliwość. A co chodzi o imprezy tutaj, tak, są organizowane, nawet jakieś takie bardziej sejdowe zawody w przyszłym czasie się odbędą, ale jednak mimo wszystko na zawody jeździ się, po jakimś czasie tak uznałem, że na zawody jeździ się przede wszystkim dla ludzi, których się zna, jakoś żeby się spotkać, porozmawiać. Układanie i wyniki to tak troszeczkę obok, też jest to ważne, wiadomo, lepiej mieć enera niż go nie mieć, ale mimo wszystko lepiej jeździ mi się na zawody, że tak powiem, ze swoimi. A jakie masz plany odnośnie tego roku w konkurencjach bez patrzenia? Czy bezpiecznie będzie można założyć, że jednak nie uda Ci się powtórzyć sukcesu poczwórnego złota? A może potajemnie tam jednak coś trenujesz i masz zamiar powtórzyć ten wyczyn? To znaczy powiem tak, to czy ja będę trenował czy nie, to akurat jest, że tak powiem, ta mniejsza składowa tego, czy mi się uda zdobyć 4 złote czy nie, bo największą jest to, czy uda mi się przede wszystkim przyjechać na te PN-y. Tutaj słyszałem o planach, że mają być w lipcu. Jeżeli byłyby w lipcu, wtedy to zwiększa trochę szanse, ponieważ na tegoroczne PN-y, zeszłoroczne PN-y, w październiku, żeby wybrać się na nie, musiałem zrezygnować z pierwszego tygodnia studiów. No, czy to było odpowiedzialne, czy nie, to już opinie są podzielone, ja nie narzekam, nie miało to żadnych konsekwencji, a udało się zdobyć 4 złota. Więc tak, jeżeli się pojawię na Mistrzostwach Polski, no to myślę, że będę trenował i będę się starał. Raczej nie uda mi się tego sukcesu powtórzyć i starałbym się na to nie nastawiać. W 2018 roku, gdy była podobna sytuacja, wtedy zdobyłem 3 złota i 1 brąz, strasznie jakoś miałem wtedy takie podejście dość złudne, że ja to sobie wypracowałem, że to była w pełni moja zasługa, podczas gdy na przykład w multiblindzie to była zasługa tego, że po prostu Kamilowi poszło ciut gorzej. No i w blindzie po prostu też tam chyba ktoś się wysypał, nie do końca pamiętam. Więc raczej starałbym się unikać tego myślenia, że jeżeli na zeszłych PN-ach zdobyłem te 4 złota, to, że tak powiem, z automatu jest to w jakiś sposób łatwiejsze na przyszłych. Wręcz powiedziałbym odwrotnie, że teraz jest to taka właśnie presja, ludzie będą oczekiwać, pytać, czy uda mi się to powtórzyć i może to dołożyć tylko mi nerwów, presji, stresu. No i różnie może być, więc
wolę się tym na dzień dzisiejszy po prostu nie przejmować, robić swoje, a co wyjdzie, to zobaczymy już na samych PN-ach. Adrianie, to życzę Ci tego, żebyś się jednak na tych penach pojawił. Życzę Ci mimo wszystko powtórzenia tego sukcesu z zeszłego roku. Mam nadzieję, że się na którejś z imprez zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No i myślę, że ten rok mimo wszystko będzie kolejnym udanym rokiem dla Blinda w Polsce. Również dziękuję za ciekawą rozmowę, przygotowane pytania i pozdrawiam z Walii deszczowej, szarej.